W roku 2006 Intel wypuścił procesor, który szybko stał się bestsellerem – Core 2 Duo. Powstał on w wyniku prac nad procesorem Pentium M i wykorzystuje nową architekturę Core. Wcześniej Intel posiadał dwie linie procesorów: Pentium 4 dla komputerów stacjonarnych, Pentium M dla urządzeń mobilnych oraz obie linie dla serwerów. Po przekroczeniu bariery 1 GHz okazało się, że nie można w nieskończoność zwiększać częstotliwości procesora, ponieważ ograniczeniem stały się rosnące napięcie i temperatura. Zaczęto więc szukać innych rozwiązań, aby zwiększyć wydajność. W 2002 roku Intel wprowadził technologię Hyper-Threading, która pozwoliła procesorowi Pentium 4 z rdzeniem Northwood obsługiwać dwa wątki jednocześnie. W roku 2005 Intel zaprezentował procesory dwurdzeniowe Pentium D, które wykorzystywały litografię 90 nanometrów. Ta technologia była również dostępna w wersji Extreme Edition, obsługującej technologię Hyper-Threading. Dzięki niej dwurdzeniowy procesor mógł obsłużyć aż 4 wątki. Rok później pojawiła się odświeżona seria oznaczona jako Pressler, wykorzystująca niższą litografię 65 nanometrów. Dzięki temu osiągnięto wyższe taktowanie w trybie turbo i podwojono pojemność pamięci podręcznej L2. Następnym krokiem po tych mniej udanych procesorach była bardzo ceniona wspomniana już seria Core 2, zaprezentowana w 2006 roku. Wykorzystywała ona nową mikroarchitekturę Core, łącząc zalety architektur P6 i NetBurst. W ramach tej serii dostępne były dwurdzeniowe jednostki Core 2 Duo oraz czterordzeniowe modele Core 2 Quad. I właśnie na czterordzeniowcach serii Core skupimy się dzisiaj. Porównamy ich wydajność zarówno w benchmarkach, jak i grach. Porównamy te wyniki także do procesora Core 2 Duo. Cinebench to popularne narzędzie benchmarkowe, które ocenia wydajność procesora w kontekście grafiki komputerowej i animacji 3D. Wynik Cinebench mierzy zdolność procesora do obsługi zadań związanych z grafiką. PassMark Performance Test jest to oprogramowanie benchmarkowe, które ocenia wydajność procesora w różnych aspektach, takich jak obliczenia ogólne, wielowątkowość, prędkość zegara i inne. 3D Mark 2006 to benchmark, który ocenia wydajność komputera w grach i zastosowaniach związanych z grafiką 3D. Jest to przydatne narzędzie do testowania wydajności karty graficznej oraz procesora w aplikacjach związanych z grami. PC Mark to benchmark stworzony przez Futuremark, który ocenia ogólną wydajność komputera w codziennych zastosowaniach, takich jak przeglądanie internetu, obróbka zdjęć, prace biurowe itp. Grand Theft Auto 4 to popularna gra komputerowa, a wynik odnosi się do wydajności procesora w tej grze. GTA 4 jest wymagającą grą pod względem zasobów, dlatego wynik w tej grze może być wskaźnikiem wydajności ogólnego systemu, zwłaszcza w aplikacjach o podobnych wymaganiach. Warto zauważyć, że różne benchmarki oceniają wydajność procesora w różnych aspektach i dla różnych zastosowań. PassMark CPU Mark koncentruje się na ogólnych aspektach wydajności, podczas gdy Cinebench i 3D Mark skupiają się na grafice i aplikacjach 3D, natomiast PC Mark ocenia wydajność w codziennych zastosowaniach. Warto również pamiętać, że wyniki benchmarków są jednym z narzędzi do oceny wydajności procesora, ale nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą wydajność w konkretnych zastosowaniach. Wybór benchmarków zależy od konkretnych potrzeb i zastosowań użytkownika. Wyraźnie widać, że więcej megaherców i więcej rdzeni oznacza lepszy wynik. Wielkość pamięci cache procesora również ma wpływ na wydajność, szczególnie w przypadku operacji z danymi, które są dostępne bezpośrednio w pamięci cache. Warto zauważyć, że procesory Q6 i Q8 posiadają 8 MB pamięci cache, podczas gdy Q8 400 ma tylko 4 MB. Jednak różnica ta nie jest bardzo wyraźnie widoczna w wynikach benchmarków. Podsumowując, taktowanie, ilość rdzeni i wielkość pamięci cache są istotnymi czynnikami wpływającymi na wydajność procesora, ale wpływ ten zależy od rodzaju zadań i aplikacji. Warto również zwrócić uwagę na inne parametry, takie jak temperatura pracy, które mogą być istotne w kontekście wydajności i zużycia energii. Ostateczne wnioski dotyczące wydajności procesora powinny uwzględniać konkretne zadania i wymagania użytkownika. Dziękuję, że poświęciliście swój czas na oglądanie tego filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku i pamiętajcie, że na kanale zawsze znajdziecie coś dla siebie. Miłego dnia!